Return of the Saiyans to darmowa gra MMORPG, która przenosi was do otwartego świata inspirowanego anime Dragon Ball. Wybierz swojego ulubionego bohatera i wyrusz na przygodę, gdzie zbierzesz drużynę i stworzysz potężny klan. Zdobywaj punkty PvP podczas intensywnych potyczek z innymi graczami na wyjątkowych wydarzeniach. Trenuj swoją postać, ulepszaj ekwipunek, eksploruj tajemnicze dungeony i wraz z drużyną tocz epickie walki Open PvP o dominację na Future Earth. Link do gry znajdziecie w opisie filmu. Siemka, ja jestem Adacho i mam nadzieję, że jesteście gotowi na rezultat, na wynik walki Vegety i ogólnie sajańskiej armii na planecie Sadala z Amaronem, bogiem zniszczenia 14 Wszechświata. To, co widzimy na okładce, mnie ekscytuje. I wiecie, co mnie jeszcze ekscytuje? Zobaczcie, co się dzieje za moimi plecami. Nic się nie dzieje za moimi plecami, bo to jest ostatnie omówienie Kakumei w tym mieszkaniu. I wiecie co? Może wam coś dam, żebyście tak mogli popatrzeć jeszcze, bo tak smutno się wydaje, to może wam powieszę Gogetę chociaż, co? Żebyście mogli jeszcze przez chwilę na niego popatrzeć. Outcome, taki tytuł nosi rozdział 29, Dragon Ball Kakumei. Powiem wam, że ten dzisiejszy rozdział, w zasadzie wczorajszy, 25 to wyszło, jest znacznie dłuższy niż poprzednie, bo tamte miały 23 strony, 31 stron, 40, no tam najdłuższy to tam miał 51, ten ma 53, także nie będę przedłużał i tylko wam przypomnę, jak się zakończył ostatni rozdział. W zasadzie mogę zrobić tak, mogę zrobić tak, mogę zrobić tak, no i to jest ostatni panel ostatniego rozdziału 28, w którym Cabba został w autentycznie chyba najbrutalniejszy sposób, jaki można sobie wyobrazić, zabity. Proste. No niestety, ja już się z tym zdążyłem pogodzić. Na okładce widzimy Vegetę w Super Saiyanie Blue Evolution walczącego z Amaronem. Jaki będzie rezultat tej walki? Zobaczymy dzisiaj. Podejrzewam, że to też będzie koniec całego... wow! Koniec całego tomu w ogóle, bo w tym tomie 5 jest już 8 rozdziałów. Cabba niestety dokonał żywota. Nie wiem, czy to będzie permanentny stan rzeczy, bo wiemy, jak w Dragon Ballu jest traktowana śmierć, po prostu zbieramy smocze kule i jest fajnie, ale to nie zmienia faktu, że sposób, w jaki Cabba trafił do zaświatów jest bardzo brutalny. Amaron nam tutaj zagląda niczym przez dziurkę od klucza, tylko że to nie jest dziurka od klucza. Kalifla się denerwuje, transformując się w Super Saiyanina, widząc to wszystko. Mimo wszystko nie traci jakoś szczególnie chyba panowania nad sobą. W zasadzie to jest SSJ-2, widać tutaj charakterystyczne wyładowania. To zwraca uwagę Amarona, który strzela w jej stronę palcem z laseru. Patrzcie, jeszcze w prawej ręce zgniata serce Cabby i strzela w jej stronę palcem. Za co ty mnie bierzesz, ty draniu? Wykrzykuje Kalifla, która nie wiem, czy została zaatakowana w sensie przez Amarona tutaj bezpośrednio, czy ona uniknęła tego strzału laseru, czy ona też tym oberwała? Nie, ten laser leci w jej stronę, ale nagle pojawiały się dwa lasery. Drugi promień ki był... nie, ukrywał się za pierwszym i na dole widzimy rozbryzgującą się krew. Chyba krew, tak mi się wydaje, ale nie mówcie mi, że dosłownie 3 panele po tym, co spotkało Cabbę, Kalifla również Okej, została no, ja się cieszę z tego, że ona nie została trafiona w jakiś punkt witalny. Została trafiona w biodro. No niżej już tych spodni nie mogła opuścić, to musicie przyznać, ale no to nie jest jakby, no podejrzewam, że to wyłączy ją tymczasowo może z walki. Aż się rozpłakałem dosłownie z tego wszystkiego. Nie no, zakrztusiłem się. Nie powinno chyba tu jej wykluczyć tak na stałe z walki, tak mi się wydaje. Swoją drogą nie powiedziałem wam o jednej ważnej rzeczy. W sobotę planuję zrobić, nie wiem czy się uda, czy będę miał czas, aczkolwiek planuję zrobić w sobotę, czyli 29 czerwca, ostatniego streama z tego mieszkania, prawdopodobnie w okolicach, nie wiem, może 17, może 18. Jeszcze będzie zapowiedź wrzucona. No, będą akurat Mistrzostwa Świata w Dokanie, ale nie wiem, czy będę grał. Wolałbym raczej, żeby ten stream był takim ogólnym streamem, gdzie może wzniosę jakiś toast za przyszłe lepsze czasy. Podziękuję wam za to, że... Zresztą codziennie wam dziękuję za to, że jesteście, ale za te wszystkie miłe chwile, które spędziliśmy tutaj przez te ostatnie... no ile? 2,5 roku, prawda? Praktycznie 3 lata. Niecałe. Ale wracając do historii. To koniec, mówi admirał Fennel, która widzi, że Kalifla została zraniona. A niech to, wykrzykuje Kalifla, która już nawet nie jest w stanie utrzymać tej transformacji. Rozpacz w twoich oczach, mówi Amaron, przygotowując kolejny atak w swoich dłoniach. Nie ma już w tobie ducha walki. To żałosne. Teraz jestem rozczarowany. Chociaż nagle znowu coś odwraca uwagę Amarona. Tutaj widać to na ostatnim panelu. Nie! Co tu się dzieje? Król Sadala oddaje planetę... Nie oddaje planetę. Oddaje Vegetę. Nie oddaje Vegetę. Oddaje siłę Vegecie. Nie planecie, tylko księciu. Sadala też król, a nie planeta. Kurwa. Sadala, Vegeta...
planeta oddaje drugiej planecie. Nie, książę otrzymuje energię od króla z tego co widzę, czyli Okej, nie mówcie mi, że teraz będzie to, co zawsze spotykało Goku, czyli wszyscy oddają energię Vegecie. O, ależ kadr tu się dzieje! Przepraszam za ten krzyk, dosłownie aż mnie to... Nie, no co to jest? Patrzcie, nie, to chyba... Dlaczego Kakumei mi daje takie problemy? Ja już nie wiem naprawdę, który kadr dać na miniaturkę. Ta okładka była świetna, ale to tutaj... Łzy Vegety! Który raz w historii? Vegeta płakał na pewno, kiedy umierał na Namek z rąk Frizy. Płakał w anime na turnieju mocy, kiedy odpadał, prawda? Ale to... Kurde bele, patrzcie! To jest jego praktycznie pierwsza reakcja na śmierć Kabby. No i teraz na postrzelenie Kalifli. Jeszcze Jezus Maria, ile tych kadrów poziomych dzisiaj będzie? Amaron, ty brutal... Ależ perspektywa tutaj, zobaczcie. Kiedyś chciałem zrobić sobie taki tatuaż. Kolejny kadr poziomy. Kiedyś chciałem zrobić sobie taki tatuaż, żeby tutaj był Vegeta z Final Flashem i że jego ręka to będzie moja ręka. Dobrze, że tego nie zrobiłem. Głupi byłem młody. Patrzcie. Król Sadala oddał resztki swojej energii Vegecie, który rusza w stronę Amarona. To będzie ostateczna walka. Ta manga naprawdę to zrobiła. Ostateczna walka, w której Vegeta otrzymuje energię od wszystkich, od króla. Co to są za kadry jakieś estetyczne tutaj po prostu, no... Wiem, za każdym razem mówię, że każdy kadr w Kakumei mógłby być tapetą. To, co teraz powiem, może być sus, ale ten kadr też bym sobie ustawił na tapetę. Ma potencjał do tego, żeby być tapetą, okej? To nie zmienia faktu, że to jest goła klata Vegety. Gdzie on ma sutki, panie Poison Labo? Przepraszam bardzo. Ja wiem, że mężczyźni i sutki, no to tak... No generalnie mężczyznom tak sutki potrzebne jak majtki kurtyzanie, ale mimo wszystko byłoby miło, gdyby tutaj... Nie, dlaczego ja teraz o tym mówię? Idziemy dalej. Mimo wszystko, patrzcie, nie, okej, ja teraz już wiem, co będzie. Po prostu... Jezus Maria, przecież tu jest taki build-up robiony, takie budowanie napięcia. Vegeta teraz tak się wścieknie, że aż ja wiem, że to będzie, dlatego nie będę krzyczał, bo ja wiem, że teraz Vegeta po prostu tak się wścieknie, że aż wyskoczy mi z ekranu. Warto było czekać. Warto było czekać te wszystkie rozdziały. Nawet ta walka Dudusia z Brolim mnie tak nie jarała jak to. Jak wizja, powiedzmy, tego, że Duduś otrzyma karę za to, co zrobił Chile. Idziemy, uwaga, dalej. Patrzcie. Każda dosłownie chwila, każda sekunda jest tutaj przez Poison Labo narysowana. Widzimy transformującego się Vegetę, którego włosy krok po kroku zmieniają się na inny kolor. Czegoś takiego jeszcze nie było, żeby całą taką sekwencję narysować w taki sposób. Bez żadnych dialogów, w bardzo taki, powiedziałbym nawet intymny sposób. Bardzo taki subtelny, mimo wszystko bardzo wyrazisty, niezwykle epicki przy okazji. Nie no... Nie no, każda sekunda jest tutaj narysowana. Czegoś takiego w mandze jeszcze nie widziałem. Każda sekunda jest tutaj narysowana. Bez słów, bez dialogów, bez żadnych efektów dźwiękowych, w sensie onomatopeja, to rapu polskiego nadzieja. Chyba naprawdę Poison Labo stwierdził, że z 53 stron, które tutaj wypuścił, zaoferuje nam 53 tapety możliwe na komputer, nie? Jeszcze dlatego to zrobił w poziomie. Vegeta w przypływie nieopisanej wściekłości, prawdopodobnie wściekłości, która nigdy nie towarzyszyła mu w takim natężeniu, transformuje się, podejrzewam, że w formę Blue Evolution, ale jego mięśnie dosłownie wyskakują aż kurwa mi z ekranu. Ktoś nagle kładzie mu rękę na ramieniu. Nie, co to jest za postać? Ktoś mu położył rękę na ramieniu. To jest... Ktoś tu ma frotkę, ktoś tu ma 5 palców, ktoś tu ma paznokcie. No ja nie mam pojęcia, kto to jest. Ktoś go uspokaja przy tym wszystkim? Myślę, że to reszta Saiyan przekaże energię Vegecie. Tak myślę. Nie chciałem tego mówić na głos. Nie chciałem tego mówić na głos. Ale to jest tylko widmo. To jest tylko widmo, to nie jest Goku. Już mówię, nie, myślę sobie, no pierwsza myśl to taka właśnie, kto ma frotkę, nie? Kto ma frotkę i 5 palców i paznokcie?
No wiadomo kto, no nie? Nie, to jest tylko widmo, to nie jest tak, że Goku się nagle tutaj pojawił. Spokojnie, uspokójmy się, bo ja się muszę uspokoić. Przepraszam, ja was uspokajam, a sam chyba krzyczę jak idiota. Przepraszam, ale... Jeśli mamy Father Son Kamehameha, Father Son Gallic Gun, Family Kamehameha, to co to jest? Rival, Key Transfer? Nie, no co tu się wydarzyło? Jezu Maria, Kakumei po prostu. Naprawdę, no nie, no nie mam słów. Vegeta tutaj po prostu poraniony i czuje ducha swojego przyjaciela, swojego rywala, który jest oczywiście zamrożonym. Goku w tej mandze jakby fizycznie nie ma, ale jest tutaj duchem. Goku wspomaga fizycznie Vegetę. Wydaje mi się, że to Vegeta tak naprawdę myśli o nim. Jakby wchodzi może w jego buty. Tak mi się wydaje, ja bym to tak zinterpretował. Vegeta wchodzi w buty Goku i staje się ostatnią nadzieją wszystkich. Nadzieją na pokonanie tego wielkiego zła, nadzieją na lepsze jutro. Zobaczcie! Vegeta tutaj jeszcze mówi przepraszam tym wszystkim Saiyanom i Chillai tutaj, którzy stracili życie albo zostali poważnie ranni. Tutaj Vegeta coś jeszcze w tle mówi po francusku, a ja nie wiem, czy ja tak do końca będę poziomo leciał z tymi kadrami? Nie, okej, dobra, dziękuję. Jeśli to nie jest do tej pory najlepszy rozdział pod kątem, powiedzmy, budowania napięcia w historii Kakumei, to na pewno to była jedna z najlepszych sekwencji w ogóle w historii tej mangi. Niesamowicie to było narysowane. Vegeta mówi pogrubioną czcionką, co oznacza, że jest bardzo zły i wypowiada słowa o treści ja już umarłem i dosłownie przeszedłem przez piekło, ale ty najwyraźniej tego nie doświadczyłeś. Mam zamiar pokazać ci jego prawdziwy smak. Pokaż mi. Pokaż mi. Vegeta i Amaron stają naprzeciwko siebie i wygląda na to, że to będzie ostateczna walka. Dla niego ocalenie Son Goku jest czymś więcej niż misją, mówi Caulifla. Co za mentalna siła, ale ty masz silną psychę, mówi admirał Fennel, na co Vegeta mówi zajebiście silną. No i widzimy dwie siły, które startują pod gołym niebem, pod niebem planety Sadala, lecą w swoją stronę, reszta może tylko obserwować, reszta Saiyan, która miała na tyle dużo szczęścia, żeby doświadczyć w ogóle tej walki. No i widzimy, że to Amaron wyprowadza pierwszy cios, aczkolwiek pamiętajcie, że to nie jest w ogóle pierwsza runda, to jest już kolejna runda tej walki. Wygląda na to, że to mimo wszystko, tak jak powiedziałem i tak jak już tutaj tytuł sugeruje, jest to ostatnia runda, ale Vegeta po tym ciosie nie łamie się, mało tego, kontruje kopniakiem, potężnym kopniakiem w bok, kopiąc Amarona w żebra. Ten widać, że robi to na nim wrażenie, przyjmuje pewne obrażenia, a my widzimy tutaj jeszcze myśl, podejrzewam, że Caulifli albo admirał Fennel, które cały czas rozmawiają na temat pięknego, przystojnego, muskularnego. Chodzi o Vegetę. Dla niego po prostu chodzi o uhonorowanie jego przeznaczenia. Vegeta kontynuuje walkę z Amaronem, podczas kiedy my widzimy Broliego, który trzyma ciało Kabby. Tak, mówi Broly. Son Goku? Więc o nim mówił Vegeta, mówi admirał Fennel. Widzimy też Kale, która widzi martwego Kabbę i płacze nad jego losem. Vegeta zazwyczaj wygląda na chłodnego, ale jego jedynym pragnieniem jest uratowanie życia Son Goku, oznajmia Broly. Z tego co zauważyłem, kontynuuje Broly, Vegeta czuł mu się dłużny przez te wszystkie lata, ale nie wiem tak naprawdę dlaczego. W każdym razie ten Son Goku pomógł mi bardzo, mówi Broly, a my widzimy Vegetę, który wygląda na to, że tutaj ma zamiar przygotować Final Flasha? Czy to jest Final Flash? Wiecie, no nie chcę być jak ten gościu z mema, który stoi z książką, pokazuje na motyla i pyta, czy to jest coś tam, że za każdym razem widzę wszędzie Final Flasha. Aczkolwiek, no tutaj ewidentnie ułożenie rąk Vegety sugeruje, że to będzie Final Flash. Chyba nawet tutaj jest napis, tylko tak te napisy są tak narysowane, napisane, że trudno to zobaczyć. Flash! No chyba tak, to jest Final Flash, okej. Vegeta ma zamiar wystrzelić olbrzymiego, monstrualnego, gargantuicznego, arcypotężnego Final Flasha w stronę Amarona, który... O, już wystrzelił, okej. Już wystrzelił, no dobrze. I Amaron wygląda na to, że jest niewzruszony. Ty śmiertelny draniu, mówi Amaron, ale widzimy tutaj jakiś krater, czyli no mimo wszystko chyba więcej krzyku niż... O nie! Został trafiony Amaron! Zobaczcie, jego bandaże są coraz bardziej pokiereszowane, ale Amaron idzie pewnym krokiem przed siebie. Jakim cudem jeszcze dalej stoisz? Masz przebite ramię, wiele złamań. Twoja ki praktycznie zniknęła. Robi się teatralnie, oznajmia Amaron, który też dodaje tutaj oliwy do tego teatralnego ognia, idąc w ten pewny sposób obdarty ze swoich bandaży w stronę Vegety. Let me ask you! O kurde! Nie!
Czemu ja się cieszę, jak Vegeta jest w bazowej formie? Myślałem, że on powie coś w stylu Let me ask you, does a machine like yourself? No nie, on nie jest żadną maszyną. Myślałem, że może powie jakiś sławny tekst. Pozwól, że jeszcze raz cię zapytam. W zasadzie Vegeta nie kończy tego zdania i wygląda, jakby naprawdę był już kompletnie wycieńczony i to miał być koniec walki. Amaron też upada! Amaron też jest wycieńczony! Słania się na nogach, upada na ziemię, próbuje wstać, ale nie może! Cóż, najwyższy czas, ty przebrzydły draniu. Udawałeś twardego, ale końcowy rezultat pozostaje ten sam. Jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu. Używanie twoich destruktywnych technik na taką dużą skalę na pewno wymagało dużej ilości energii. Żadna technika nie jest perfekcyjna, mówi Vegeta, który cieszy się na widok leżącego Amarona, a ten mówi, muszę przyznać, nikt poza Lordem Dromelem, to jest ten poprzedni Bóg zniszczenia z tego co pamiętam, nie popchnął mnie do takich wyżyn. I ta moc, której użyłeś. Ale jedna rzecz jest na pewno. Koniec jest bliski. Zapamiętam tę planetę i jej wojowników. Zwłaszcza ciebie, Vegeto z Wszechświata Siódmego. Mówi Amaron, wyciągając w jego stronę palec. Nie wiem, czy tylko na niego pokazuje, czy ma zamiar jeszcze go zaatakować, a Vegeta, mimo tego, że faktycznie jest już na skraju wycieńczenia, to jego twarzy nie opuszcza uśmiech. Nie marnuj resztki swojej energii i dawaj tutaj. Coś mi mówi, że dwójka twoich podwładnych już za tobą tęskni. Mówi Vegeta, który ma zamiar wysłać Amarona do piekła. Te słowa budzą złość w Amaronie, który jednak wystrzeliwuje atak w stronę Vegety, ale Vegeta go unika. Wygląda na to, że ma w tej walce przewagę. Mimo tego, że obaj są na skraju wycieńczenia, to Vegeta wyprowadza atak. Nie, no co jest po prostu... To jest moment historyczny. Ja wiem, że czasami bywało tak, że Vegeta dostawał w tych fanowskich mangach coś fajnego, ale tutaj było wszystko. Nowa technika, i momenty brutalne, i momenty zwątpienia, i porażki, i zwycięstwa, i choreografię, i wielka skala tej walki. I tak naprawdę też emocje. Vegeta zatapia kolano w brzuchu Amarona, przy okazji jeszcze łapiąc go ręką za głowę. Co dalej będzie? Czy to będzie końcowa sekwencja, która zakończy to wszystko? Amaron jest wyrzucony aż daleko. Hen upada na ziemię, klnie pod nosem, a Vegeta, pewny siebie, krok po kroku idzie w jego stronę. Odkąd tutaj przybyłeś, nagle odzywa się Vegeta. Ogłaszałeś, że jesteś bogiem zniszczenia 14 wszechświata. Ale najwidoczniej zapomniałeś, że dla innych bogów byłeś tylko 5. kołem uwozu. Nie jesteś nieśmiertelną jednostką. No tak, 14 wszechświat to nie jest ten oficjalny wszechświat, prawda? Więc on, Amaron, mimo tego, że może uważać się i być, jakby powiedzmy nieoficjalnie, bogiem zniszczenia tego wszechświata, to nie ma najprawdopodobniej nadanej z góry tej boskiej nieśmiertelności. No w sensie, ja do tej pory boską nieśmiertelność rozumiałem w taki sposób, że Bóg się nie starzeje, a można go mimo wszystko w walce pokonać, prawda? O, Amaron już tutaj leci po prostu typowym dla przegrywającego Villaina schematem, czyli mówi, ale przecież ja zostałem wybrany, Lord Dromel przecież mnie wybrał, mnie, Amarona, byłem nikim, a on wziął mnie na piedestał przez wyższe autorytety, zostałem wybrany. Dostałem błogosławieństwo bogów, mówi Amaron, który nagle pod tym pięknym sadalskim niebem, które widzimy na kolejnym panelu, zaczyna się wzmacniać, jeszcze klęcząc na kolanach. Ale Vegetę to mimo wszystko zdumiewa. Jakim cudem on jest jeszcze w stanie wydobyć z siebie taką energię? Odmawiam przegrać z wersją mnie, którą byłem. Vegetę te słowa wściekają. Przegrać z tym, kim byłeś? Przepraszam? Wypraszam sobie. Ty, który spoczywasz nad wszystkim, nie masz pojęcia, co popycha nas, śmiertelników, żeby dzisiaj walczyć. Amaron zaczyna wdrzeć się w niebogłosy, krzyczy Vegeta! A Vegeta mówi, zabraniam ci wypowiadać mojego imienia. Amaron wyskakuje w kosmos, w ogóle nie ma zamiaru walczyć z Vegetą, czy o co chodzi? Czy ma zamiar zniszczyć tę planetę? Nie, ma zamiar zniszczyć tę planetę. Błagam, niech ktoś mu to przerwie, niech ktoś mu powie, że tak nie wolno. Mimo wszystko budzi moją nadzieję fakt, że to słowo destruction nie zostało dokończone. Mamy tylko des, prawda? Jak to... O! Czy Vegeta ma zamiar zachować się tak samo jak w walce z Toppo? Ma zamiar swoją energią przeciwstawić się mocy zniszczeniom, boga zniszczenia? Vegeta otacza swoją rękę aurą. Wygląda tak, jakby miał zamiar się jeszcze po raz kolejny przetransformować. Kolejna część tutaj tego słowa, który ma zamiar dosłownie nieść zniszczenie planecie i ludowi Saiyan.
Teraz, kiedy z tobą skończę, uwolnię swoich sojuszników i przyspieszę wasz koniec. To tylko kwestia czasu, mówi Amaron. Vegeta nawet nie odpowiada nic. Jest już przetransformowany. I pojawia się w mgnieniu oka przed Amaronem. I naprawdę myślisz, że pozwolę ci robić jak ci się podoba? Mówi Vegeta, który dosłownie w mgnieniu oka, błyskawicznie pojawia się na orbicie około Sadalskiej w zasadzie, przy Amaronie i ma zamiar Patrzcie to, zrobił to! Przebija chyba brzuch Amarona, nie wiem czy przebija go na wylot, ale na pewno potężny cios zatapia w brzuch Amarona, co najważniejsze, przeszkadzając mu w wykonaniu tego Hakai na planecie. Co dalej? Co dalej? Co tu się dzieje? Został on wyrzucony chyba. Chyba Amaron został tym ciosem wypchnięty tak mocno, że trafia w okoliczny księżyc, tak? Tu wygląda jakby to była planeta Sadala, a tutaj z perspektywy to się wydaje większe, ale mam wrażenie jakby to był księżyc, na który właśnie został wysłany Amaron. Tak! Amaron został wysłany tym ciosem na inne ciało niebieskie. Leży w kraterze, który został pod jego ciałem stworzony. Niemożliwe, mówi Amaron. W zasadzie wykrzykuje zdesperowany. Co tu się dzieje? Nie wiem, czy powinienem to przetłumaczyć, żeby stamtąd uciekać, czy żeby się stamtąd wynosić, czy o co tu chodzi? Czy nagle Vegeta w głowie słyszy jakiś głos? To odwraca uwagę Amarona? A nie, chyba tutaj to źle interpretuje. Czy on to chyba mówi do Amarona i mówi: znajdź tę szumowinę, która jest twoim przełożonym i wyślij im w zasadzie wiadomość od Vegety z Wszechświata Siódmego, wykrzykuje Vegeta. Amaron się wścieka, a Vegeta kontynuuje. Czy to będzie dzisiaj, czy to będzie jutro? Jesteśmy gotowi i czekamy na was. Zadeklarowaliście nam wojnę, więc wbijcie to sobie do głów, że tę wojnę przegracie. Ciary, kurwa, ciar. Vegeta oznajmia, że tę wojnę wszyscy ci bogowie, aniołowie przegrają. A Amaron wypluwa po raz kolejny krew. Wygląda na to, że jest już na skraju śmierci. Amaron, nie zapomniałem, co zrobiłeś ludziom z planety Sadala. Co zrobiłeś Kabbie. Nigdy tego nie zapomnę. Możesz trenować tak dużo jak chcesz, ale to ośmieszenie będzie... Vegeta, zrobił to! Ale to ośmieszenie będzie nawiedzać cię do końca twojego życia. Módl się, żebyś nigdy nie napotkał mnie w swoim życiu. Przeceniłeś swoją własną naturę. Jesteś i zawsze będziesz zwykłym śmiertelnikiem. A Amaron mimo wszystko mówi: wygląda na to, że nie mam zbyt dużego wyboru. Opuszczę tę żałosną planetę, ale mówię ci to teraz. Saiyanie znikną z multiversum w niedalekiej przyszłości. Ciesz się swoimi ostatnimi dniami pokoju, Vegeta. Oznajmia Amaron, który ma zamiar odejść, a Vegeta... Co to... Czekajcie, czy to jest... czy to jest Ultra Instynkt, czy to jest bazowa forma? Chyba to jest bazowa forma. Czy Vegeta ma zamiar mimo wszystko wykończyć Amarona? Nie dać mu odejść? Amaron oznajmia, że Vegeta wyzbył się całej swojej energii i nawet najmniejszy atak będzie dla niego już śmiertelny. A Vegeta nie ma zamiaru tego słuchać i mówi: Big Bang! Ktoś tu przychodzi! Whis! Jakiś anioł się pojawia, laska anioła się pojawia razem z sześcianem, którym bogowie podróżują. Amaron jest wciągnięty przez ten sześcian i w ostatnim momencie Vegeta jest powstrzymany przed wyprowadzeniem tego ataku. Amaron odlatuje, prawdopodobnie ze swoim aniołem. No nie wiemy jeszcze tego do końca. Odszedł. On odszedł. Oznajmie Vegeta, który może w końcu odpocząć. Więc dlaczego to przeklęte uczucie trwa? Ja pierniczę, ależ rozdział. A we wszechświecie zero to uczucie, że jesteśmy w jeszcze większym zagrożeniu. Kontynuuje Vegeta, a my widzimy wszechświat zero i moi drodzy, to jest ostatni panel tego rozdziału. To była ta matka, ten Shinhana powiedziałem? No, nie matka, tylko żona Daishinkana, arcykapłana. Ta, powiedzmy, ta przewodniczka tych wszystkich złych. Jasna, kurwa. O nie! Kolejny rozdział 25 września, 4 dni przed moimi urodzinami. Pierwszy rozdział nowego arku, nowej sagi w Dragon Ball Kakumei. Wielka wojna. Ten rozdział będzie
hołdem dla Akiry Toriyamy. I jeszcze tutaj informacja dla wszystkich. Jak się macie? Tutaj drużyna Dragon Ball Kakumei. W końcu doszliśmy do ostatniego rozdziału arku treningowego, który kończy również tom 5. Około połowy całej pracy. Czyli mamy potwierdzenie, że jesteśmy w połowie całego Dragon Ball Kakumei mniej więcej. Mamy nadzieję, że dobrze się do tej pory bawiliście i jesteście podekscytowani na myśl tego, co niedługo przyjdzie. Tutaj odnośnie preorderów i tak dalej, kupowania tych fizycznych wersji. 2 miesiące przerwy, Poison Labo będzie pracował nad animacją. Ja pierniczę, oni mają tyle rzeczy na głowie, także 2 miesiące przerwy. W zasadzie no 3 miesiące będziemy musieli czekać. Ale w lipcu nie będzie Kakumei, w sierpniu nie będzie Kakumei, 25 września Kakumei wraca, ale ten rozdział, niesamowity to był rozdział, nie zapomnę go nigdy. Być może, kurde, no nie jestem w stanie sobie przypomnieć wszystkich rozdziałów, ale jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy rozdział. Ta sekwencja, w której Vegeta wściekł się i widmo Goku pomogło mu, było przy nim przez ten cały czas. Tak naprawdę to Vegeta czuł, że musi się odpłacić Goku i go uratować. To było niesamowite, niesamowity rozwój postaci Vegety, który nie jest tutaj zazdrosny o to wszystko, tylko po prostu chce spłacić dług swojemu rywalowi, przyjacielowi, jak zwał, tak zwał. Co było, to widzieliście. Interpretujcie to na swój sposób, ale najważniejsze to, żebyście odwiedzili social media autorów Kakumei. Oczywiście linki do nich znajdziecie w opisie, a jeśli chodzi o dzisiaj, wow, jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, zostawcie suba i widzimy się niebawem. Trzymajcie się, na razie, cześć. Dziana.